nawłoć. To nie tylko roślina inwazyjna o wartościowych właściwościach leczniczych, ale również według wierzeń bardzo pozytywna roślina, która może nam zapewnić wszelki dostatek. Jak to zrobić? Dowiesz się w moim filmie. Roślina symbolizuje rozkwit oraz oczywiście nieuchronnie zbliżającą się jesień. W tradycji ludowej uważano, że ziele nawłoci posiada działanie ochronne. Ma nas chronić przed negatywnymi energiami i dodawać odwagi. Możemy również sobie zapewnić ogrom dobrodziejstw, chociażby tworząc bukiet. Ja tutaj wykonałam bukiet Złoto i Fortunę, czyli połączenie nawłoci i kłosowca Niebieska Fortuna. Wygląda naprawdę bardzo efektownie. Taki bukiet można sobie postawić w domu i on będzie równie pięknie prezentował się w momencie, gdy wyschnie. Najbardziej jednak sprawdzonym sposobem na przyciągnięcie bogactwa i fortuny jest wykonanie kadzidła i okadzenie domu, z własnego biznesu, miejsca, w którym się uczymy, portfela, wszystkich miejsc i rzeczy, które mają nam zapewnić bogactwo i fortunę. Wykonanie takiego kadzidła jest naprawdę proste. Wystarczy tylko odrobina chęci. Najpierw trzeba zerwać sobie kwiaty nawłoci, naszykować inne rośliny, które chcemy wykorzystać w naszym kadzidle. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Na pewno sekator, nożyczki, sznurek wykonany z surowców naturalnych. Może to być sznurek jutowy, może to być sznurek wędliniarski. Grunt, aby był z surowców naturalnych, aby nie był to jakiś sznurek syntetyczny, który w trakcie palenia będzie wydzielał naprawdę niemiłą woń. Gdy już wszystko, co jest potrzebne mamy, możemy przystąpić do wykonania pracy. Zaczynamy od formowania w dłoni bukietu. Bukiet musi być dosyć pokaźny, musimy czuć w ręku, że jest co tam podtrzymać, ponieważ gdy rośliny będą schły, to ich objętość jakby się zmniejszy i jeżeli chcemy mieć porządne kadzidło, dużo dymu, dobrze by było nie żałować tutaj roślin i zrobić naprawdę na bogato, abyśmy mieli gwarancję, że dymimy sobie wszystkie pomieszczenia, całą przestrzeń wokół domu, niekiedy działkę, strych, piwnicę, jeżeli posiadamy. Wszystko po prostu, co chcemy. Samochód, cały dobytek, wszystko, co wiąże się z przyciąganiem finansów, pieniędzy, pomnażaniem gotówki. To wszystko możemy okurzyć, odymić. Możemy również okadzić zwierzęta gospodarskie, jeżeli posiadamy. Te zwierzęta według wierzeń będą dawały więcej mleka, będą miały więcej mięsa, będą po prostu przyciągały te pieniądze i tą fortunę dla nas. Gdy mamy już odpowiednio przygotowany bukiet, możemy przystąpić do związania sznurkiem dolnej części naszego przyszłego kadzidełka. Mówi się o tych kadzidłach, że to są nasze tradycyjne słowiańskie kadzidła. Ja zazwyczaj też dodaję do takiego kadzidła bylice Boże Drzewko. Jest to tradycyjne kadzidło, które dawniej zanoszono do kościoła, składano na ołtarzu, ale również obecnie w kościele katolickim jest używane do okadzenia. I właśnie w ten sposób zaczynamy okręcać nasze kadzidło po skosie do samej góry, aż dojdziemy do końca, a gdy dojdziemy do końca, to zawracamy w przeciwnym kierunku i będziemy tym samym sznurkiem po przekątnej tak jakby wracać z powrotem w dół, aż dojdziemy do miejsca, w którym zaczynaliśmy i będziemy mogli połączyć oba sznurki, zawiązując na supełek.
Po zawiązaniu odpowiednio mocnego supełka nadmiar sznurka obcinamy i musimy jeszcze przyciąć górną część naszego kadzidła, tak aby uformować mniej więcej okrągły kształt. Dobrze, a jak właściwie, gdy już nam nasze kadzidło wyschnie, okadzać nasz dobytek? Musimy podpalić kadzidło, zgasić następnie ogień, tak aby ono się tliło i zaczynamy w przeciwnym kierunku niż wskazówki zegara po kolei odymiać, okadzać nasze pomieszczenia, nasz dobytek. Zwróćcie uwagę, jak pięknie tańczy ten dym. To jest niesamowite zjawisko. Ja tutaj nie zastosowałam żadnego montażu, nie jest to w żaden sposób sztuczny wytwór. Jest to po prostu miejsce, w którym stanęłam z zapalonym kadzidłem i zachwyciłam się pięknem tego dymu.